Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. I Nuri, oczywiście. Jesteśmy w terenie, jak widać. Przede mną nasze piękne jezioro Van, zaraz Wam pokażę widok. A za mną restauracja, do której dzisiaj przyjechaliśmy, Sütçü. Przyjechaliśmy tutaj na nasze regionalne śniadanie. Jak widzieliście w ostatnim vlogu, mamy gości z Polski. Przyjechała moja mama z moją ciocią. I na początku w tygodniu przez kilka dni spędziliśmy sobie czas w Erciś, w okolicy. Pokazałam, gdzie mieszkamy i co mamy dookoła, a na taki dłuższy wyjazd wybraliśmy się teraz dopiero w weekend. W poniedziałek jest święto młodzieży sportu Ataturka, więc mamy teraz długi weekend i wybraliśmy się do Van i do Edremit na weekend. Weekend zaczynamy właśnie tutaj od tego śniadanka, no bo oczywiście to trzeba cioci pokazać, co tutaj regionalnego, dobrego podają. Także zaraz Wam też pokażę, co będziemy jeść, trochę o tym opowiem, a później zobaczymy wspólnie, co dalej spędzicie z nami razem ten weekend. Idziemy teraz do środka. Tutaj oczywiście pieczywo. Tutaj mamy kajmak, czyli taką śmietankę razem z miodem. Tutaj miód jeszcze tak w płatach. Tutaj mamy nasz regionalny ser z Van razem z ziołami tutaj zbieranymi w górach. Tutaj jogurt z ziołami. Tutaj jest też regionalne danie murtua. To jest mąka smażona na maśle z jajkami. Tutaj jajka gotowane. Tutaj mamy talerz różnych smażonych rzeczy. Mamy byrek, frytki. Tutaj chyba jakaś połcza. Tutaj mamy warzywka, biały ser. Tutaj różne rodzaje jajecznicy. Ta jest akurat z mięsem. Tutaj z sudżukiem, czyli kiełbasą wołową. A tutaj menemen, czyli jajka z pomidorami, z papryką. Tutaj mamy çemen, czyli to jest taka pasta pomidorowa z orzechami. Tutaj peynir helvası, czyli chałwa robiona z sera. Oliwki grillowane zielone. Tutaj jeszcze jakiś inny ser. Taki w kulkach. Tutaj mamy zwykłe oliwki zielone. Dżem wiśniowy. Ser żółty, oliwki czarne. I jeszcze tutaj mamy też regionalny specjał, to jest dżem z orzechów włoskich. No i czaj oczywiście. I tak się prezentuje cały stół. Smacznego! Śniadanie zjedzone, to teraz ruszamy dalej. Skoro jesteśmy już tutaj w Edremit, to mamy blisko do portu, z którego pływają statki na wyspę Akdamar. Więc teraz się tam wybierzemy i popłyniemy na wyspę. I dotarliśmy na wyspę Akdamar. Myślę, że bardzo dobrze już ją znacie z mojego kanału, bo nagrałam tutaj już kilka odcinków. To jest ta wyspa, na której zawsze wiosną kwitną migdały. No ale niestety teraz jesteśmy już tutaj za późno, kwiaty przekwitły, jak widzicie za mną już są wszędzie zielone drzewa. Ale podlinkuję Wam te odcinki, które nagrałam w sezonie, więc tam sobie zajrzyjcie, bo przepięknie to wygląda i opowiadałam też w jednym odcinku całą historię tutaj tej wyspy, to znaczy taką legendę, która krąży na temat tej wyspy. To jest ciekawa historia, więc tam sobie zajrzyjcie. Na tej wyspie jest też kościół ormiański, za chwilę Wam go pokażę, ale zanim to chciałam Wam powiedzieć o cenach. Myślę, że to jest ciekawa informacja, bo tutaj wejście kosztuje inaczej dla miejscowych, inaczej dla turystów. Nuri wszedł tutaj na wyspę za darmo, bo jest nauczycielem, ma kartę nauczyciela, z tą kartą wchodzi do takich miejsc za darmo. Ja wyrobiłam sobie kartę muzealną. Ona kosztuje dla miejscowych 100 lir, czyli
10 zł około i mogłam z tą kartą sobie wejść tutaj i później będę mogła ją używać przez cały rok i wchodzić już za darmo do różnych muzeów. A turyści płacą za jednorazowy bilet, który mogą użyć tylko dzisiaj, tylko tutaj i on kosztuje 12 euro. A jeżeli chodzi o rejs statkiem tutaj, to akurat cena jest równa dla wszystkich, 200 lir za osobę, czyli około 20 zł. A taka decyzja. Turyści płacą za wejście trochę więcej. Podjęli taką decyzję, od kiedy zaczęło tutaj przyjeżdżać dużo turystów z Iranu. I stąd właśnie takie ceny. Dobrze, pochodźmy sobie teraz trochę tutaj i pokażę Wam widoki. Tutaj właśnie widać ten kościół z zewnątrz, ale zobaczcie, jak dużo jest ludzi. Od razu widać, że długi weekend, przyjechały też wycieczki autokarem. Także dzisiaj tłoczno. Się umościła? No, chyba ma jajka, bo się tak umościła tu mewa. Może atakować? A, one tu siedzą. No, mają jajka tu. Hehe, są króliki. Siedzą, bo się boją ludzi. Mewa rozgoniła. Królik. Z tego też słynie ta wyspa, że mamy tutaj króliki albo zające, nie znam się na tym, no żyją tutaj na dziko. Kurde, normalnie to będzie film przyrodniczy. Żółwie, króliki, mewy, ryby. A tam będziesz spindoli. A to tu żółw ma już coraz bliżej Magdy. A tu jest. Zobacz, zobacz. Taka zabawa, kto się pierwszy ruszy. O! Ma kłapnięte łóżko. O, jak misio. Widzieliście? Tak się nic nie rusza, ale robi tak. Ale zobaczcie, jakie jeszcze ośnieżone szczyty gór. Zaraz Wam tutaj jeszcze przybliżę może. Pięknie to wygląda. Nuri z ciocią gdzieś tam się zagubił, a my tu z mamą znalazłyśmy taką zatoczkę, plażę. Jakie tu ładne widoki, jaka czysta woda. Już Wam pokażę. Ten kościół został wybudowany w X wieku i nazywa się kościołem Świętego Krzyża. Na co dzień jest już nieczynny, ale raz w roku odbywa się tutaj msza święta, zazwyczaj w Wielkanoc, chociaż w tym roku akurat mszy świętej wielkanocnej nie było, bo akurat na wyspie w tym czasie odbywał się festiwal kwitnących migdałów i z tego co wiem, to msza święta w tym roku odbędzie się tutaj we wrześniu. Zobaczcie, tutaj na drzewie wisi bransoletka. Ta bransoletka nazywa się marteniczka. To jest chyba bałkańska tradycja, ale w Turcji też popularna. Taką bransoletkę daje się w prezencie, to jest ważne, nie kupuje się jej sobie samemu. I obdarowana osoba zakłada tą bransoletkę na rękę 1 marca. Musi wtedy sobie też pomyśleć życzenie i jak zobaczy pierwszego bociana albo pierwszą jaskółkę, to ściąga taką bransoletkę, zawiesza na drzewie, na którym kwitną kwiaty i wtedy to życzenie powinno się spełnić.
A tutaj pan sprzedaje uczkun. To jest coś takiego jak nasz rabarbar. Ta sama rodzina roślin przynajmniej. Zbierane to jest tutaj w górach. Tutaj pan pokazuje. Obiera się. Tamam, teşekkür ederiz. Tutaj z widokiem na jezioro mamy taki park. Pełno ludzi dzisiaj przy sobocie piknikuje. Spacerują, tutaj tańczą. Siedzą sobie, jedzą. Na hamaku nawet. Tutaj na takich domkach. Pełno ludzi, jak daleko się park ciągnie. Jak się woda pięknie błyszczy. Po obiedzie przyjechaliśmy jeszcze do Edremit na promenadę i spacerujemy. Ludzie piknikują. Przepiękna jest pogoda dzisiaj. Przez kilka dni nam trochę popadywał deszcz, a teraz znowu się wypogodziło. Już nas dzisiaj trochę słońce przypiekło. Oczywiście wysmarowałam się kremem z filtrem, ale tylko na twarzy i przedziałek, a ręce zapomniałam i ręce już mam dzisiaj spieczone. Że pierwsze słońce chwycone. Było dzisiaj jakieś 25 stopni. Jutro ma być już 27. Także idzie do nas lato. I ludzie korzystają. Tutaj fotki. A tutaj zobaczcie, ile ludzi piknikuje. Siedzą i jedzą. Mniej więcej jak my. I jeszcze przyjechaliśmy teraz na zachód słońca, na taras widokowy. Stąd widać ładnie całą tutaj miejscowość Edremit i nasze jezioro Van. Teraz wam pokażę trochę widoczków. Jeszcze chwilę, zanim słońce zajdzie. Zdjęcie takie fajnie. Zobaczcie, tutaj w centrum handlowym mam dla Was ciekawostkę. Otworzył się nowy sklep, na co wskazywałyby oczywiście te balony, ale tutaj taka ciekawostka kulturowa, zobaczcie. Wszędzie są takie wieńce, które mi się kojarzą z wieńcami na pogrzeb.
ale w Turcji to są wieńce gratulacyjne. Można takie wysłać właśnie jako gratulacje komuś, kto otworzył nowy biznes. Można to wysłać też parze młodej na wesele, jeżeli nie można na wesele przyjechać. Na taką okazję gratulacyjne wieńce po prostu. Tak to wygląda. Tutaj po prostu jakieś inne biznesy, inne firmy te wieńce przysłały i pogratulowały tej osobie, która tutaj ten sklep otworzyła. Większość dnia zeszła nam dzisiaj na zakupach ubraniowych, ale co kupiła moja mama, to pokażę Wam w następnym odcinku. Zrobimy sobie taki mały haul zakupowy. A teraz czas na kolację. Przyszliśmy do tej restauracji, w której byliśmy na jednym z iftarów podczas ramadanu. Bardzo nam wtedy smakowało, więc pomyśleliśmy, że to idealne miejsce, żeby zabrać tutaj mamę i ciocię, żeby mogły sobie spróbować tutaj regionalnych potraw. Więc tutaj wchodzimy i pokażę Wam, co będziemy jeść. Zobaczycie razem z nami. Zaczynamy oczywiście od zupy. To jest zupa na bazie jogurtu z mięsem. I mamy już tutaj przystawki. To jest czerwona cebula, szpinak, tutaj sałatka. No i mamy oczywiście pieczony tutaj na miejscu chleb. I dostaliśmy już teraz danie główne, składające się z 6 dań. Chcieliśmy tak spróbować wszystkich regionalnych potraw. Tutaj mamy Van Güveci, czyli to jest gulasz tutaj z naszego regionu Van. Widzę jakieś tutaj mięso i warzywa zapiekane pewnie w jakimś naczyniu glinianym. Tutaj też regionalna potrawa keledosz. Chodzi mi tutaj o pod spodem tą pastę. Jak to jest robione? Chyba na pszenicy. Pszenica jest gotowana z ziołami i tutaj też jest mięsko. Ciecierzyca jest. Aha, no. ciecierzyca, pszenica. No. Dobra, tutaj mamy pilaw robiony na słodko. Widzicie, tutaj są suszone porzeczki. To jest z przyprawami z cynamonem na słodko i to jest jagnięcina. Tutaj mamy mięso gulaszowe z ziołami, które rosną tutaj u nas w Van w górach. Tutaj mamy içli köfte, czyli coś, co mi się kojarzy z naszymi pierogami z mięsem, bo jest na wierzchu ciasto, a w środku jest mięso mielone. I tutaj mamy też jagnięcinę, ale w taki sposób podaną. Pod spodem, tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale jest jeszcze sos zrobiony na bakłażanie. I tak to wszystko wygląda. Smacznego. Smacznego. Jesteśmy po kolacji. I co, najedzona? Bardzo. A co najlepsze? Chyba jagnięcina, ta na słodko z pilawem i tam chyba były porzeczki. Tak, to na słodko to było najlepiej. Mi też to najbardziej smakuje. To i z bakłażanem też było dobre. W ogóle wszystko było dobre. Wszystko było dobre. Tak. Polecamy bardzo. Jak będziecie kiedyś w Van, to na pewno tutaj zajrzyjcie. 10 innych w aucie siedzi. Maçlar yukarıda gibi yap çocuklara böyle. Galatasaray dzisiaj wygrało. Kibice świętują. Dzień dobry, witam Was
Poniedziałek rano, 19 maja, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj jest święto młodzieży, sportu i święto Ataturka. I właśnie trafiliśmy na paradę młodzieży. Może już słyszycie, już są teraz bliżej, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Strasznie tu wieje na tym wzgórzu. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Podpięłam mikrofon. Wjechaliśmy na wzgórze w punkt, który się nazywa Toprak Kale Seir Terasy. I przyjechaliśmy tutaj, żeby w restauracji wypić sobie kawkę, zjeść coś słodkiego z pięknym widokiem na całe miasto Van. Jeszcze w oddali na jezioro i ośnieżone góry. Zaraz Wam pokażę tutaj widoki. Ale no jest przepięknie. Gdyby tylko jeszcze nie ten wiatr. A już Wam pokazuję. Zobaczcie, wszystko jest położone tutaj na takich kamienistych skałach. Stoimy na tarasie widokowym i tutaj widać całe miasto Van, a w tle jezioro i ośnieżone jeszcze góry. Tutaj zrobione jeszcze też takie domki piknikowe. A tutaj zobaczcie, pobierają stąd kamień do wyrobu marmuru. I tutaj właśnie jest cała restauracja. No i skoro jesteśmy w Van i mamy gości, to musimy też oczywiście pokazać nasze koty. Na pewno znacie, szczególnie miłośnicy zwierząt, rasę białych kotów, tureckie koty Van. Ja już kiedyś nagrałam osobny odcinek o tych kotach właśnie tutaj, ale to było całkiem na początku założenia kanału, więc to pewnie już jakieś 5-6 lat temu i podejrzewam, że nowi widzowie tam nie dotarli, więc dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć te koty jeszcze raz. Kilka ciekawostek Wam podam, ale jak będziecie chcieli dokładnie o tych kotach się dowiedzieć, to wrzucę Wam też link w przypiętym komentarzu do tamtego filmu, tam sobie zajrzyjcie. A my teraz wchodzimy. Za mną, jak widzicie, Willa Kotów Van. To jest instytut, gdzie hodują też te koty pod ochroną, bo był czas, że groziło tym kotom wyginięcie, więc tutaj właśnie dbają o to, żeby ta rasa została zachowana w zdrowiu. I jesteśmy na terenie uczelni w Van, na Uniwersytecie Yüzüncü No i wchodzimy. Pokażę Wam wszystko, jak to w środku wygląda i jak wyglądają te koty. Tutaj malutkie. No, tutaj też małe dopiero. Jak śpią. Zobaczcie, tutaj jest główne pomieszczenie w tym instytucie, taki pokój zabaw dla tych kotów. I jak widzicie, mają one też tutaj basen, bo ta rasa kotów słynie z tego, że bardzo lubią one pływać i mają do tego dostosowaną sierść. Są zazwyczaj całe białe i często mają różnokolorowe oczy. Jedno niebieskie, a drugie bursztynowe. Zobaczcie, jak jest cwane? Nie lubią, jak się w oczy zagląda. Nie wiem, Nurik to ma lepszą zabawę, oni czy nie? Leniwe te koty, ja nie wiem. No, ma oczyska, patrz. O, ale nagrałam dobrze. W końcu jakiś się pokazał. Patrz szybko. No, ten też ma, zobacz jakie kolorowe.
końcu zareagowały na coś. Wiedziałem, że tak będzie. O, jakie oczy ten, zobacz. Na dole. No widzę, nagrywam. O, jak ładny. Jakie ładne ten. Kurde. Ten jakie ładny, no. A ten zaraz już zobacz, skoczy. zobacz. Startuje zaraz. No patrz, taki dziki, że nie nadążą. Wiatr cały czas wieje, ale mimo tego jest naprawdę bardzo przyjemnie, bo ten wiatr jest ciepły. Mamy dzisiaj około 25 stopni, pełne słońce. No i skoro już byliśmy na terenie uczelni, to podjechaliśmy też na uczelnianą promenadę. Chodzimy sobie z widokiem na jezioro Van. Studenci piknikują, grają w siatkówkę plażową. Zaraz Wam tutaj pokażę trochę widoków. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Jesteśmy znowu w terenie. Tym razem przyjechaliśmy do miejsca, które już też bardzo dobrze znacie z tego kanału. Jesteśmy na Balik Bendi przy rzece Delichai, na której co roku skaczą rybki pod prąd rzeki po to, żeby udać się na tarło do słodkiej wody. Normalnie te rybki żyją w naszym jeziorze Van, ale w związku z tym, że tam jest woda słona, zasadowa, to nie mogą się w niej rozmnażać i na tarło zawsze skaczą pod prąd rzeki. I bardzo to zjawisko ciekawie wygląda. Za chwilę Wam pokażę, bo jest akurat teraz sezon. Pięknie to widać. Rybki skaczą i muszą walczyć niestety i z nurtem rzeki, i z mewami, które się na nie czają i próbują na nie polować. Zaraz wszystko sami zobaczycie. A przyjechaliśmy tutaj, bo mamy przepiękną pogodę znowu i chcemy sobie po prostu tutaj pogrillować, bo jest tutaj wkoło park przygotowany właśnie do tego. Wszędzie są domki do piknikowania. Rozpalimy sobie grilla, posiedzimy przy szumie tej rzeki, porelaksujemy się. Bardzo dzisiaj dużo młodzieży, maturzystów. Oni już nie mają lekcji i teraz czekają tylko na egzaminy i w wolnym czasie sobie też piknikują. Także dzisiaj ich tutaj dużo. Zaraz zresztą sami zobaczycie, już Was zabieram ze sobą. Całe to zjawisko przyciąga też dziennikarzy i fotografów. Tutaj panowie z takimi długimi obiektywami fotografują. I tutaj też akurat pan w pracy. No, jakbym miała taki obiektyw, to bym mogła dopiero nagrywać vlogi, ale jak ja bym z tym chodziła wszędzie? Stół już prawie gotowy. Tutaj mamy mięso z kurczaka, ono się nazywa Talex. To są chyba udka, tylko tak dziwnie krojone udka. Tutaj mamy kiełbasę też z kurczaka.
ona najbardziej przypomina tą z Polski. Jeszcze musimy ją też ugrylować. Sałatki, tutaj tak dwie mamy rozłożone. Chleb na zakwasie. Tutaj mamy melona, a tutaj byrek z serem i pietruszką rano upiekłam. No i mamy jeszcze napoje tutaj, jakąś herbatę arbuzową i ayran oczywiście do tego grilla. No to siadamy. Wiesz co, to był fajny pomysł tu przyjechać. Pomóż ayran? Na deser zamówiliśmy kynefę, to jest z pistacjami i mamy tutaj jeszcze jedno z orzechami włoskimi. I do tego mamy tutaj podane różne owoce, mleko do popicia, orzeszki i tutaj oczywiście lody Marasz. To są tradycyjne lody z mleka koziego i do nich dodany jest też salep, czyli sproszkowane bulwy z torczyka. I to właśnie powoduje taką specyficzną konsystencję. Te lody się nie topią, można je kroić nożem. I tutaj mamy też oczywiście czaj. Mamy go cały czajnik i on cały czas pozostaje ciepły, bo tutaj pod spodem mamy płomień. I tak to się prezentuje. Smacznego! To się rozwala. Będzie się ciągnąć serek. Czy nie? Tam niżej też fajnie. Ojciec zabrał, proszę. Kto tam coś zabrał? Rzucają, nie? Skoro mamy gości z Polski tutaj na wschodzie Turcji, to pokazujemy oczywiście region, ale też regionalną kuchnię. No i tutaj na wschodzie, co najbardziej popularne, oczywiście wątróbka wołowa z grilla. Widzieliście ją w naszym ostatnim vlogu z Diyarbakır. I tutaj przygotowywane jest to całkiem podobnie, bo właściciele tej restauracji pochodzą właśnie z Diyarbakır. Także zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało, co mamy na stole i jak to się wszystko je. Nuri tutaj zaprezentuje, jak to się je. Bierzemy chlebek i ściągamy wątróbkę chlebkiem. I bierzemy sobie jakieś różne dodatki do tego. Pastę. I jemy. Zaraz Wam tu opowiem, co wszystko mamy. Zobaczcie, tak wygląda właśnie ta wątróbka wołowa. Jest grillowana na takich długich szpikulcach metalowych. Jak przyniosą, to trzeba je tu trzymać za koniec, bo im bliżej tutaj, to są tym bardziej gorące. I przystawki. Tutaj mamy taki bardzo cieniutki, zobaczcie, chlebek. I ten jest akurat w takim kolorze, bo jest zamoczony w tym tłuszczu od wątróbki. Tutaj mamy grillowane warzywa. Jest cebula, papryka, pomidory. Tutaj mamy jakąś sałatkę z różnych warzyw. Tutaj też widzę tylko dodany jakiś sos. Mamy oczywiście ayran. Tutaj cebula. Tutaj jeszcze czerwona kapusta. Tutaj też ten chlebek, tylko widzicie już bez tłuszczu.
I tutaj jeszcze pasta ostra z warzyw. I tak to wygląda. Smacznego! Najedzeni i szczęśliwi będziemy już tutaj kończyć tego vloga. Do zobaczenia już niedługo. Görüşürüz!